Cześć, jadę do Antoniego zapytać się, czy on ma coś z tym wspólnego. I jeśli nie ma, to opowiem mu o całej sytuacji, która się stała w poprzednim odcinku. A jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to zapraszam najpierw obejrzeć 2 poprzednie odcinki, potem wrócić do tego filmu. No to co się stało ostatnio to, takiego czegoś nigdy bym się nie spodziewał. Ja zwykły rolnik, co tylko sobie pole ora, a tu takie akcje jak z jakiegoś filmu. Ale powiem wam, że jak zauważyłem ten harwester i obok niego Jana, to trochę mi ulżyło. Bo myślałem, że nigdy nie znajdziemy tego harwestera i że wszystko pójdzie na mnie, no bo ja jestem jedną z 2 osób, które mają kluczyki. No dobra, jadę do Antoniego, zapytam go, co on by w tej sytuacji zrobił, ale chyba jedyną najlepsza opcją jest pójście na policję i zgłoszenie tego. Witam 2 nowych wspierających. Karol Łuj i to jest pan Elo. Dzięki za wsparcie. A jeśli ty chcesz mnie wesprzeć i pojawić się na ekranie, to zapraszam do wspierania. Antoni, jesteś? Już idę. Witaj, ty znowu w Szpakowie, co się stało? Ano się stało, powiedz mi, czy ty masz coś wspólnego ze zniknięciem harwestera? No coś ty, nic a nic. Już kilka razy opowiadałem, jak to wyglądało. Nie ukradłbym nigdy tej maszyny. No rozumiem, żebyś nie ukradł, ale czy nie pomogłeś w kradzieży złodziejom? No nie. Po co miałbym coś takiego robić? Mam wystarczająco pieniędzy, a za kilka groszy nie opłacałoby mi się ryzykować pójściem do więzienia. No dobra, bo mam kilka nowych informacji i wiem już, kto może mieć coś wspólnego z kradzieżą. No gadaj. Jan, właściciel harwestera. Ocie w mordę. A właśnie coś mi tak on śmierdział. Przyjechał tutaj i kompletnie się nie przejął tym, że zniknęła mu maszyna. A skąd masz takie informacje? Wczoraj, jak od ciebie pojechałem, to zamiast pojechać do domu, to pojechałem na swoją działkę się przespać w samochodzie. Byłem już tak zmęczony, że nie miałem sił jechać samochodem. I tak o około 4 rano się obudziłem i mówię, trzeba wracać do domu. Aż tu nagle widzę. Jedzie harwester na lawecie. Normalnie taki sam, na jakim ja robiłem. To mówię, jadę za nim z ciekawości. Zobaczę, dokąd jedzie. A że jechał w stronę do mnie do domu, to mówię, mogę jechać i jechać. Aż tu nagle patrzę, on skręca na jakieś gospodarstwo. To stanąłem na poboczu w krzakach i poszedłem zobaczyć, o co tam chodzi. I patrzę, harwester schowany w takim dużym garażu, a obok właściciel tartaku rozmawia z kierowcą tej lawety. Ale jaja. A skąd wiesz, że to na 100% ten właściciel? No bo go poznałem i obok stał jego samochód. No dobra, ale kto ci w to na policji uwierzy? No i tu najlepsze. Ja mam to wszystko nagrane. No to pokaż. Ale jaja, no faktycznie to był on i co to wszystko działo się dosłownie 2 godziny temu? No tak. I co teraz zamierzasz zrobić? Właśnie nie wiem, dlatego przyjechałem do ciebie zapytać się o radę, co tu robić. Jechać z tym na policję, czy może wrócić do domu i jak będą się mnie czepiać, to dopiero im to pokazać. No gdzie? Od razu jedz na policję i pokaż dowody. Może akurat jak zobaczą film, to pojadą na miejsce i zastaną tam ten harwester. Na pewno nie jedz z tym filmem do domu, bo możesz mieć przez to jeszcze większe problemy i na pewno potem będą pytać, dlaczego od razu im tego nie pokazałeś. No masz rację, tylko obawiam się, że jak ja pojadę i pokażę im cały film, to jeszcze ja będę miał problemy, przez to, że wszedłem na czyjeś podwórko. Ale na tym filmie idziesz po polu. Ty, no w sumie racja, tylko później wszedłem w krzaki, które były przy budynku, ale żadnego płotu nie przekroczyłem. To mogę powiedzieć, że nigdzie nie było bramy ani płotu, a że było ciemno, to nie zauważyłem, że wszedłem na podwórko. No tak zrób. No tylko zanim pojadę na policję, to jeszcze zgram na dysk kopię całego filmu, bo pewnie zabiorą mi kartę pamięci. To zgrywaj szybko i jedź, bo pewnie będą pytać, dlaczego nie przyjechałeś od razu. Tylko jak ja tam pojadę, to spędzę pewnie z 3 godziny, a zaraz ma przyjechać kupiec po 30. To zadzwoń i zapytaj, czy nie da się tego przełożyć. A jak nie, to niech ktoś za ciebie przypilnuje ich i niech jemu dadzą pieniądze. No a co z umową? Najwyżej pojedziesz do niego któregoś dnia i podpiszecie umowę. Dobra, to już jakoś ogarnę. Siema, co tam? Cześć, jest sprawa. O 8 ma przyjechać kupiec po 30. Podejdziesz do mnie na gospodarstwo i umyjesz ją trochę i przypilnujesz podczas oględzin? No dobra, a ty gdzie jesteś? Ja jestem w Szpakowie i tu się dzieją takie akcje, że opowiem ci wszystko, jak będę w domu. A i jak coś wysłał mi przelew na 6000, to dostaniesz jeszcze 20 w gotówce. Dobra, a co z umową? Umowę kiedyś się podpiszę. Dobra, to idę umyję Ursusa i poczekam aż przyjadą. I przypilnuję go, żeby nic nie zepsuł. I żeby nie zaniżał ceny. Ono właśnie. Jak go umyjesz, to porób dokładnie zdjęcia. Wszystkiego, co się da. W sumie nawet przed umyciem też możesz zrobić. To porobię przed i po umyciu. O, no i super. A co tam z łąką? Udało ci się wykosić? No udało, ale zaczął padać deszcz i nie zdążyłem tego zebrać. Ale
ale za to sprzedałem belki te z tej działki Marka. Ale tą trawę masz już zgrabioną? Nie, ja wykosiłem pole i w czasie jak schło to pojechałem po belki, ale w połowie zbierania belek zaczęło padać, to szybko pojechałem je sprzedać. A no dobra, to jak wrócę, to pojedziemy na 2 traktory. I to szybko ogarniemy, dobra, to na razie. No i fajnie. Adam zajmie się sprzedażą traktora, a ja w tym czasie będę jadł makowca z komendantem. Dobra, pliki zgrane. To teraz tylko posiedzieć tam kilka godzin i będę mógł wracać do domu. Widzę, że nie tylko jednego poloneza mają. Stanę sobie tutaj. Zabytkowe samochody i zabytkowy komisariat. Ciekawe, czy policjanci też zabytkowi. No nareszcie udało mi się wyjść. 3 godziny tutaj siedziałem, ale udało się wszystko zgłosić i teraz mogę spokojnie wracać do domu. Tyle czasu tam siedziałem, że śnieg zaczął padać. Trochę sobie porozmawiałem i w sumie dobrze, że przyjechałem, a nie pojechałem do domu. Z tego, co się dowiedziałem, to raczej nic mi za to wejście na podwórko nie powinni zrobić, bo żadnej bramy tam nie było, a ja przeszedłem po polu. A to, że przez przypadek wszedłem na podwórko, to mogło mi się zdarzyć, jakby tak stał jakiś płot i bym go przekroczył, to wtedy już mogłoby być nieciekawie. I jestem w domu. No trochę mnie nie było, ale fajnie, że tutaj świeci słońce, a nie jak w Szpakowie pada śnieg. Ale to już zaraz zima i trzeba się przyzwyczaić do zimna i śniegu. Wszystko stoi tak jak stało, nic się nie zmieniło. Adam miał tu poustawiać te maszyny pod wiatą, ale w sumie to pewnie ich nie ustawiał, bo miał jeszcze nimi robić. Był Ursus i Ursusa nie ma. Nawet nie miałem kiedy się z nim pożegnać. No trudno. Mam nadzieję, że widzowi, który go ode mnie kupił, będzie służył jak najdłużej i że nie będzie się psuł. Dobra, na dzisiaj wystarczy mi wrażeń, idę do domu. Jutro z rana pojedziemy na 2 traktory i ogarniemy tamtą łąkę. Trzymaj od razu pieniądze. I jak tam coś narzekał? Nie tam. Mówi, że zna ten traktor z filmów i kupując go wiedział, czego się spodziewać. Chwilę pooglądali i załadowali go na lawetę i do domu pojechali. No i fajnie, będę musiał do niego podjechać i podpisać umowę. A nie możesz tego elektronicznie zrobić? No niby mógłbym, ale nie wiem, czy on tak będzie chciał, zobaczę. Dobra, trzeba tamtą łąkę ogarnąć, nie? Tak, trzeba przerzucić i zgrabić. Dobra, to co ja wsiadam w 40, podpinam przetrząsarkę, a ty weź 60 i będziesz za mną zgrabiał, póki nic nie pada. To trzeba to szybko ogarnąć. Dobra. A co tam się działo, że ciebie tyle czasu nie było? Oj, długa historia, ale tak w skrócie. To ktoś ukradł harwester i trzeba było wezwać właściciela i policję. Trochę postaliśmy, pogadaliśmy. No i była 20. To mówię, wracam do domu, ale byłem tak zmęczony, że położyłem się spać w samochodzie. No i staję, już wracam do domu i patrzę, a tam jedzie mój harwester na lawecie, to pojechałem za nim. No i nagle ta laweta zjechała na jakieś gospodarstwo. To ja zaparkowałem samochód w krzakach i po cichu poszedłem sprawdzić, o co chodzi. A tam właściciel harwestera z tym kierowcą stoją i rozmawiają. No i co jak to zobaczyłem, to nagrałem i pojechałem z tym na policję zgłosić. I tak wczoraj cały dzień zleciał. Ciekawa historia, to w sumie całe 2 dni zmarnowane. No w sumie to tak. Ale to co zgłosiłeś i co dalej? Już tam ktoś pojechał. Nie mam pojęcia, od razu jak wyszedłem z komisariatu, to wsiadłem w samochód i wróciłem do domu. Aha, no dobra, to co bierzemy się za robotę? No bierzemy. Widzę, że kosiarka podpięta, to od razu mu ją przestawię, żeby miał dostęp do zgrabiarki. Ale brudna jest ta 40, aż ledwo widać przez szyby. Ale na razie nie ma czasu na mycie. Zrobię to po robocie. Dobra, można jechać na pole. Cześć, ja prowadzę skup maszyn rolniczych, naprawiam i sprzedaję. Mam New Hollanda z połamana przednia osią i wybita szyba za 115 000 i kultywator nowy 8 metrów za 16 000 i kombajn New Holland za 160 000 stan dobry i header. No i mogę Ci wypożyczyć sprzęt do sadzenia i kopania warzyw. Fajnie, ale na razie nic z tego nie potrzebuję. Chodziło mi z Kazikiem, że czy żyje.
i niby byliście dogadani, że kupisz od niego jakieś działki. Pozdro. To prawda, rozmawiałem kiedyś z Kazikiem o polach, ale potem temat ucichł i na razie nie chcę kupować pól, bo ciągle czaję się na ten kurnik. Może dzisiaj albo jutro zadzwonię do właściciela skupu i uda mi się z nim porozmawiać. Czy twoje ciągniki mają ubezpieczenie i przegląd? Tak mają. Czemu nie przeprowadzisz się na działkę z 2 stodołami? Ponieważ tam nie ma domu, w którym mógłbym zamieszkać, obydwa domy nadają się tylko do rozbiórki. No chyba że chodzi ci o przeprowadzę samych maszyn. To jak coś ta działka, którą niedawno kupiłem, jeszcze nie jest moja, za kilka dni mija termin i będę mógł tam coś robić. Bo z racji, że ja ją kupiłem od komornika, to musi minąć kilka dni na podpisanie wszystkich umów i na zgłoszenie się jeszcze jakiejś osoby czy jakoś tak. Dokładnie wam tego nie powiem, bo nie pamiętam. Kiedy pojedziesz na jakąś giełdę, na przykład na Kolonii? Nie wiem, na razie nie potrzebuję jeździć po giełdach. O, Adam idealnie przyjechał. Ja już połowę pola ogarnąłem, to będzie miał miejsce na zgrabianie. Czy chcesz kupić jakiegoś tira Volvo lub Scania do przewozu jakichś ciągników? Chcę, ale najpierw muszę zrobić prawko. Na tira. Z tych wszystkich pytań to było jedyne, na które odpowiem. Bo co odcinek są te same pytania. Taka informacja DLA was widzowie. Jeśli zadasz pytanie i go nie będzie w filmie, a przypiąłem ci serduszko, to oznacza, że zadałeś bez sensu pytanie, albo takie, które już kilka razy się pojawiło. I tak się zastanawiam, czy wy słuchacie tych pytań i odpowiedzi, czy jak? Bo czasami w filmie odpowiadam na jakieś pytanie, a ono i tak kilka razy pojawia się w komentarzu pod tym samym filmem, co na nie odpowiadałem. Dlatego od dzisiaj będę odpowiadał tylko na te pytania, które będą miały jakiś sens albo po prostu będą ciekawe. No i dobra, ja swoje zrobiłem. Teraz niech Adam zgrabi i zaraz będzie można przyjechać z prasą. Szybko to sprasujemy i zawieziemy do Tomka. Fajnie mu idzie, bo już połowę pola zgrabił. Ale powiem wam, że trzeba będzie wymienić ten sprzęt. To wszystko już jest za małe. Nawet na taki kawałek łąki można by było kupić coś większego. Ta przetrząsarka, nawet gdyby miała jeszcze 2 te wirniki po bokach, to fajnie szybko by szła ta robota. Fajnie też, gdyby zgrabiarka była wirnikowa, a nie taśmowa, to dużo więcej trawy za jednym razem można by było zbierać. No to wszystko, co mam, to już jest przestarzałe. Ale jak ktoś pamięta, jak je kupowałem, to wie, że dostałem je za grosze, to żal było nie wziąć. Oj, Adam już wrócił. We dwóch robota to idzie jak zła. Chwila, moment i łąka zaraz będzie skończona. Wolisz belować czy ładować belki na przyczepę? Dla mnie to nie ma różnicy. Mogę robić to i to. To może ty weźmiesz, zbelujesz, a ja będę zbierał, to od razu pojadę do Tomka i mu je sprzedam. Bo nie brałeś pieniędzy za to, co wczoraj mu woziłeś? Nie, powiedziałem mu, że ty sam przyjedziesz i weźmiesz. Jeszcze coś by zniknęło, to miałbym problem. A oni to czego tu chcą? Pewnie porozmawiać. Dzień dobry, pan Jarosław. Dzień dobry, tak, a coś się stało? Pojedzie pan z nami. A to dlaczego? Jest pan podejrzany o kradzież harwestera. Ale jak to przecież wczoraj byłem na komisariacie. Takie są procedury. Wsiądzie pan do samochodu dobrowolnie, czy mamy to zrobić siłą? Nie no, dobrowolnie, tylko oddam Adamowi kamerkę, niech nagrywa dalej, a ja już wsiadam. Dobra, masz. Nagrywaj sobie dalej, jak tam będziesz prasował. A ja sobie poradzę? Wystarczy, że klikniesz przycisk nagrywaj albo zatrzymaj nagrywanie i tyle. Dasz radę. O kurde, widzowie, patrzcie, zabrali Jarka. Nie wiem, czy ja sobie poradzę teraz z tym nagrywaniem. No i co ja mam teraz robić? Co jak gdyby nigdy nic mam sobie wsiąść do ciągnika i dalej jechać robić w polu? To co on tam wczoraj i przedwczoraj nawywijał? On ma coś wspólnego z kradzieżą? Mam nadzieję, że nie, ale w sumie takie teraz ma rozwinięte gospodarstwo, nie to co ja. Tyle ma ciągników, to może akurat ma coś z tym wspólnego. I co ja teraz mam tak coś do was gadać? Co ja mam do was mówić? No nie wiem, czy ja będę nagrywał. O, a to co to za przycisk?